Dzisiaj samochód najbardziej leniwej marki świata. Marki, która w 2016 roku dała nam dwa świetne modele, Giulia i Stelvio, i spoczęła na laurach. 6 lat czekała na kolejny model, ale może tylko nam się wydaje, że spoczęła na laurach, bo może właśnie w tym czasie robiła tak doskonałe rzeczy, tak dopracowywała ten model, że dzisiaj mamy do czynienia z najbardziej doskonałą, najbardziej porządną, najbardziej niezawodną i najlepszą Alfą Romeo w historii. Czyli z tym. Signore e signori, Alfa Romeo Tonale. Jedno jest pewne, mają Włosi poczucie humoru. Wiecie, jakim hasłem reklamują Tonale w Polsce? Żyj nieprzewidywalnie. Piękne hasło dla Alfy Romeo. Nie wiesz, czy ci się zamkną drzwi, nie wiesz, czy otworzyć się okno, nie wiesz, czy dojedziesz do celu na własnych kołach. Żyj nieprzewidywalnie. Równie dobrze Durex mógłby podziurawić połowę swoich produktów, wymieszać je z tymi dobrymi, wrzucić do sklepów i dać takie samo hasło. Żyj nieprzewidywalnie. Ale dobra, porzućmy ten marketingowy bełkot i przejdźmy do konkretów. A konkret jest taki, że pewnego dnia jakiś Włoch obudził się i rzekł: och, cazzo, jak te kompaktowe suby zajebistkato się sprzedają. Zróbmy takiego. I tak zrobili. Dorzucili do Stelvio mniejszego, kompaktowego suwa i ten SUV jest 15 cm krótszy tylko od Stelvio, ma 18 cm krótszy rozstaw osi i jest o 6 cm węższy. Więc faktycznie, o ile Stelvio możemy mówić, że jest z segmentu D, to akurat tutaj Tonale mamy z segmentu C. I nie ulega wątpliwości, że na pierwszy rzut oka widzicie, że to Alfa Romeo. Wystarczy, że spojrzycie na przód i zobaczycie to Scudetto, czyli tradycyjny od wielu lat wlot powietrza do chłodnicy, tę atrapę tutaj. W dodatku ją bardzo ładnie, zobaczcie, połączono w taką jakby trójlistną koliczynę z tymi dolnymi wlotami. Jest oczywiście quadrifolio, czyli czterolistna koniczyna w Alfach, a tutaj mamy trójlistną, nawiązanie też do tych bardziej sportowych modeli. Te lampy, zobaczcie, z 3 LEDami, które nawiązują też do tych poprzednich Alf, między innymi na przykład 159. I to też jest charakterystyczne dla marki. Felgi. Tu mamy 20-calowe, w gorszych wersjach są 19-calowe, za 20 trzeba dopłacić, ale widzicie od razu taką felgę i wiecie, że to Alfa Romeo. Ta felga nazywa się Teledial, od lat w zasadzie nie zmienia swojego wzoru. Inne marki kombinują z wzorami, dodają, odejmują i nic z tego nie wynika. A tutaj mamy nadal piękną, od lat identyczną felgę. Tutaj zobaczcie, mamy taką piękną włoską flagę. Bardzo ładny akcencik. Rewelacyjnie wyglądają tylne światła, jak wykres EKG. Cyk, cyk, cyk. Tu przechodzi w prostą linię ktoś zasłabł, ale dostał defibrylatorem i znowu ożył. A ten akcencik, widzicie, to ten słynny smok, który jest w logo Alfy Romeo, ale tutaj ma wtyczkę. A ma tutaj wtyczkę, ponieważ to jest pierwsza hybryda typu plug-in w historii Alfy Romeo. W dodatku to najmocniejsze Tonale, jakie możecie kupić, najdroższe Tonale, jakie możecie kupić i jedyne Tonale z napędem na 4 koła, ponieważ wersje benzynowe i diesla mają wyłącznie napęd naprzód. I co my tutaj mamy? Ano mamy tutaj w podstawie poprzecznie ustawiony silniczek o skromnej pojemności 1,3 litra, ale moc już wcale nie jest skromna jak na taką małą jednostkę, bo to 180 koni i 270 Nm. I ta jednostka spalinowa odpowiada wyłącznie za napęd przednich kół. Za napęd tyłu natomiast odpowiada tylko silnik elektryczny, który ma 122 konie mechaniczne i 250 Nm. A teraz zobaczcie, jak tutaj pięknie poprowadzono układ wydechowy, żebyśmy widzieli baterię. Tu jest bateria, wszystkie rureczki są, może mnie nie kopnie nic jak dotknę, rureczki są na wierzchu, tutaj bokiem jest wydech poprowadzony przy samym wahaczu, naprawdę bardzo ładnie i bardzo estetycznie, natomiast trzeba przyznać, że bateria ma bardzo imponującą pojemność, bo to 15,5 kWh i to powinno ponoć wystarczyć na przejechanie nawet ponad 80 km wyłącznie na prądzie. Imponujący jest też, jak napchewa, czas ładowania. Ładowarka pokładowa ma 7,4 kW mocy i to oznacza, że w 2,5 godziny z takiego gniazdka trójfazowego albo z siły jesteście w stanie we własnym garażu uzupełnić od 0 do 100%. Jeżeli będziecie ze zwykłego gniazdka 230 V ładowali Alfa Romeo Tonale PHEV, to zajmie to jakieś 7 godzin z drobnym kawałeczkiem.
Niestety PHEV ma też wady i to jeszcze zanim ruszy. Pierwszą z nich jest zbiornik paliwa, który ma zaledwie 43 litry w porównaniu z 55 litrami w wersjach spalinowych. Ale większym problemem jest bagażnik, który normalnie w każdym tonale ma 500 litrów, a tutaj mamy ich tylko 385, czyli jest aż o 115 litrów mniejszy niż w wersjach z benzyną i z dieslem. I niestety nie tylko nie jest zbyt głęboki, ale jest też strasznie wąski. Zobaczcie, ile tutaj miejsca od błotnika do bocznej ścianki to wszystko zajmuje. Strasznie dużo. Zamiast tu zrobić jakieś wgłębienie, coś gdzieś, no fatalnie to wygląda już gołym okiem. A teraz zobaczmy, jak w praktyce. Nasze standardowe dwie walizki, no widać, że w ten sposób to jest za dużo dla nich. W ten sposób wejdzie, tak? A ciekawe, czy tak wejdzie i tak się zamknie. A ciekawe. To wtedy by, no tak, to nie. Jeżeli tak by się zamknęło, to jeszcze oznacza, że i tak macie tutaj sporo miejsca na jakieś dwie mniejsze walizki albo jakieś torby. Kurna, przytrzymać trzeba, no jakby nie można było raz kliknąć, naprawdę. Alfa Romeo. Nie zamknie się. No przykro mi bardzo. Jedna duża walizka wejdzie, ale wejdzie tak, w ten sposób i tu już zostaje Wam bardzo niewiele miejsca na jakiekolwiek inne graty. Może tutaj jedna kabinóweczka, może tu jakieś torby. Zobaczcie, jak tutaj jest do tej półki, nawet jeżeli ją zdejmiemy, to tutaj prawie w ogóle nie ma miejsca. Może na jakiś plecaczek albo coś takiego. Więc ten bagażnik jest po prostu mały i zwyczajnie nieustawny. Na szczęście nie trzeba w nim tutaj wozić kabla luzem do ładowania, ponieważ ten kabel znajduje się pod podłogą, a wygląda tak, jak ładowarki do laptopów sprzed 20 lat. Fajne natomiast jest to blokowanie podłogi bagażnika. Zobaczcie, tutaj są takie dzyndzle i normalnie jak podnosicie podłogę, to się zatrzymuje. Bardzo fajne, praktyczne rozwiązanie. Z praktycznych jeszcze mamy rozwiązań tutaj haczyki z prawej i z lewej strony. Gniazdo, takie tradycyjne zapalniczki, no i są też, widzę, mocowania na siatkę tutaj i tutaj. No i to najpierw przód, tu jest fajne wyprofilowanie tej deski, więc miejsca na kolana już teraz mam, siedzę wygodnie, jest mi dosyć dobrze, ale zobaczcie, co dzieje się nad głową. I to na miejscu pasażera. Maksymalnie mam opuszczony już fotel, niżej się nie da i walę w podsufitkę i to tak solidnie. Nawet gdyby nie było szklanego dachu, to podejrzewam, że nadal bym walił, no ale muszę mieć w miarę wygodnie i powiedzmy, że to jest wygodnie i teraz jak pochyliłem sobie oparcie, to nie uderzam głową w sufit, więc zobaczmy, jak teraz wygląda miejsce z tyłu. Jak na tak pochylone oparcie i tak odsunięty fotel, to jeszcze jest znośnie. No dobra, ja kolanami tutaj zawadzam, ale gdyby tam siedziała osoba taka do 1,75 m, może 1,80 m, byłoby tutaj więcej tego miejsca. Natomiast katastrofą jest to, co dzieje się nad głową. To jest po prostu samochód dla Frodo Bagginsa. Jest rękaw na narty, proszę bardzo, w ten sposób, bo kanapa składa się nie w proporcjach 40-20-40, tylko 40-60. Zagłówki są nie takie chowane, tylko są normalnie nad oparciem. Ja tego akurat nie lubię, bo zobaczcie, nawet ten tutaj mały po środku po prostu ogranicza widoczność do tyłu, a wszystkie trzy razem, no to tę małą szybkę z tyłu praktycznie całkowicie zasłaniają. Przyjemna bardzo w dotyku skóra i Alfa zawsze te skóry w tych wersjach wyższych premium robiła fajne i to pozostało. Włoskie skóry najlepsze. Niefajne jest ten tandetny materiał na podłokietniku, jakaś szmata po prostu kupiona w komforcie, a najgorsze to są takie elementy. Zobaczcie, jak to tutaj odstaje, jak jest źle, brzydko, nieładnie spasowane. I niestety tego typu rzeczy w tym samochodzie jest więcej tego. Widzicie, jak to chodzi i jak to lata? Tutaj zobaczcie tę szparę na tym mocowaniu. Po prostu typowo włoska dokładność. To jest nieprawdopodobne, że buty na przykład, czy ciuchy potrafią uszyć bardzo porządnie, bardzo dokładnie, zrobić to z finezją estetycznie z porządnych materiałów, a tutaj w takim samochodzie, który w naszym wypadku kosztuje ponad 300 000 złotych, są takie niedoróbki jakościowe. Uwaga, gazu daję! Jakby astmę miały. Sportowa Alfa Romeo, 280 koni. A, bo tego jeszcze nie powiedziałem. Właśnie łączna moc tych silników tutaj to 280 koni mechanicznych, systemowa. Niby wydech jest podwójny, ale zobaczcie, tu jest obudowa, a w środku jest rureczka. Natomiast jak tak stoicie
tutaj mniej więcej i chcecie wsiąść, to on naprawdę przyjemnie i fajnie burczy, ten wydech. Więc to jest akurat słuchowe wrażenie bardzo przyzwoite. No dobrze, to teraz tutaj z przodu siadamy i opowiadamy. Pierwsze wrażenie, jak wsiadłem za kierownicę, jest tu cholernie ciasno, jak w samochodzie segmentu B miejskim. Zobaczcie, ile ja mam miejsca nad głową. Tak powinienem jechać, bo to jest wygodna pozycja. Kierownica już jest maksymalnie przybliżona, a ja, żeby mieć miejsce nad głową z tym szklanym dachem, to muszę, przynajmniej w ten sposób usiąść, a wtedy już mam trochę za daleko to koło kierownicy, no ale nie mam wyjścia, nie wiem, może się przysunę bardziej, ale wtedy walę kolanami tutaj w kolumnę kierownicy. Cały czas kolanem, nawet jak się odsunę, walę tutaj w konsolę środkową. Zobaczcie, gdzie mam kolano. Zasłania mi pokrętło do zmiany trybów, więc jest tutaj naprawdę w cholerę mało miejsca. Jak w samochodach segmentu B, to nawet nie w besuwach, tylko w normalnych takich kompaktach do jazdy po mieście. W dodatku podłokietnik, ten z przodu, w przeciwieństwie do tego z tyłu, jest węziutki. Tam szeroki, tutaj wąski, że cały mój jeden łokieć go zajmuje. Jakby pasażer też chciał położyć tutaj łokieć, to nie ma niestety takiej możliwości. Na szczęście troszkę się wysuwa do przodu i jak tak trzymam ręce na kierownicy, to prawa i lewa mogą na niej spoczywać. I to jest plus. Zobaczcie, jak nawet maleńki jest fotel, skoro aż tak bark ponad niego mi wystaje. Od razu musiałem podnieść sobie zagłówek. Jest maksymalnie teraz wysunięty. I zobaczcie, dłoń wchodzi pomiędzy zagłówek a sufit, a mimo tego moja głowa nadal wystaje ponad zagłówek. Jakość wykonania tutaj, jak patrzycie, wszystko wydaje się w porządku. To jest miękkie, fajne. Tutaj ta inkrustacja też jest niezła, chociaż to jest po prostu plastik, który ma taki wzór zatopiony w sobie. Natomiast na przykład to tutaj, myślałem na początku, jak zobaczyłem, wow, jaki fajny, taki pewnie jakiś metal szczotkowany, coś takiego. A to też jest zwykły plastik i wszędzie tutaj już jest plastik. Przyciski do obsługi klimatyzacji, fajnie, że są, cieszę się, że pozostały fizyczne, natomiast nie sprawiają też zbyt solidnego wrażenia. Macie takie uczucie, że jak za mocno naciśniecie, to tutaj z biegiem czasu coś może odpaść albo się urwać. Jeżeli chodzi, i to jeszcze, nie, to jest tak... Czy panowie muszą tak Średnio. Z plusów super, naprawdę przyjemna, fajna kierownica, mięsista, rewelacyjnie leży w dłoniach. Podobają mi się te łopatki, takie same były w Giulii, takie same są w Stelvio, takie duże jak uszy słonia, w związku z czym nieważne, gdzie trzymacie rękę, tam możecie zmieniać biegi. Skrzynia sama w sobie jest zwykłym, klasycznym automatem 6-biegowym. Natomiast te łopatki mają też wadę, jak chcecie włączyć kierunkowskaz, to zobaczcie, no tutaj cała ta łopatka zasłania ten kierunkowskaz, w związku z czym jak szukacie tej dźwigni do zmiany kierunkowskazu, no to tutaj Wam ta łopatka przeszkadza i wręcz opieracie o nią rękę, ale do tego można się przyzwyczaić, gdzieś tam z biegiem czasu pewnie już będziecie mieli doświadczenie takie, że odruchowo wszystko będzie grało i będzie dobrze. Podoba mi się bardzo ta konsola środkowa zorientowana na kierowcę, delikatnie przekrzywiona, stylistycznie przypomina mi to bardzo nowoczesne Mazdy. Ekran ma niecałe tam 11 cali, w zasadzie nieco ponad 10, tak bym powiedział. Jeżeli chodzi o grafikę, jest w porządku, natomiast działa katastrofalnie wolno. Katastrofalnie. Zobaczcie, zanim tu się coś uruchomi, to po prostu dłuższa chwila mija. Klimatyzację, pomimo że macie tutaj, to na przykład ogrzewanie i wentylowanie foteli włącza się z tej pozycji. Teraz posłuchajcie tego. Włączam wentylację fotela. Słyszycie, jak szumi? Jest wyłączona całkowicie klimatyzacja, tak szumi w tym momencie wentylacja fotela stawiona na najwyższy bieg. I ten hałas to jest minus, ale wiecie, jaki jest plus? Taki, że po 3 minutach siedzenia w ten sposób mam po prostu jajka, jakbym wyszedł z komory krioterapii. Tak dobrze wentylują te fotele. Jeżeli chodzi o tryby jazdy, to z automatu, jak włączacie samochód i jest naładowana bateria, to auto jedzie w tym A. To się nazywa DNA. A to ten ekonomiczny, N to taki normalny, D to dynamic. I jak jedziecie sobie w tym A, no to macie głównie elektrykę, ale to nie jest tak, że ona jest całkowicie wymuszona, bo jak zrobicie kickdown, to włącza się również silnik spalinowy. Proszę, tryb Advanced Efficiency został w tym momencie wyłączony i samochód przeszedł w tryb normal. I niestety nie wróci teraz do trybu A prędko, dopiero po uruchomieniu silnika, więc musicie sobie
automatycznie włączyć to A. I teraz jedziecie w elektryce. Jak jedziecie w tej elektryce, to macie też jeszcze tutaj e-save, taki przycisk. I jak go cykniecie, no to możecie sobie co robić? Zawieszenie. Wjeżdżamy na taką bardziej wyboistą drogę i zawieszeniowo jest naprawdę świetnie. Wybiera te nierówności fajnie, komfortowo, miękko. Natomiast zobaczcie, jak tutaj już wszystko w tym samochodzie lata. Słyszycie? To jest ta włoska jakość typowa. A szkoda, bo naprawdę zawieszenie jest świetne. I układ kierowniczy tak samo, nawet na tej drodze tu jak jadę, no to jest dokładnie taki w stylu Alfy Romeo. Tylko BMW i tylko Alfa Romeo kiedyś robiły tak fajne układy kierownicze i to się nie zmieniło nawet tutaj w tym pchewie. Mocniej przyspieszyłem teraz, znowu włączył silnik spalinowy. No na Boga. Nie, w tym chcę jechać. Wracając jeszcze do tego przycisku e-save. No więc jak go wciśniecie, to wyświetla Wam się e-save włączony. I to wszystko, ale on ma dwie funkcje. Tyle, żeby się do nich dostać, to musicie sobie kliknąć tutaj w samochodzik, wejść w e-hybrid, potem wejść jeszcze w e-save i tutaj macie albo oszczędzanie akumulatora, albo ładowanie akumulatora. Teraz w tym momencie oszczędzam akumulator, czyli on pozostanie naładowany w takim stopniu, w jakim jest teraz, żeby na przykład później sobie pojeździć po mieście. Jak wejdę w ładowanie akumulatora, to mogę sobie ustawić naładowanie do 40, do 60 albo do 80%. On będzie się doładowywał z silnika spalinowego. Natomiast paranoją jest to, że wciskacie ten przycisk i jeszcze musicie w menu szukać jednej z tych dwóch opcji. No ale zakładam, że powiedzmy zawsze chcecie oszczędzać. Dobra, oszczędzać ten akumulator, no więc tak sobie to zapamiętujecie, a teraz wyłączamy w ogóle e-save i normalnie jedziemy w tym trybie elektrycznym, dopóki bateria się nie rozładuje. Znowu mi wszedł wszedł, widzicie? I to jest znowu to. Wyłączyłem e-save, ale on pozostał w normalu, czyli w tym trybie, gdzie jechał hybrydowo głównie, a nie elektrycznie. I znowu musiałem przekręcić pokrętło na A. Więc jak zaczniecie się tutaj bawić, kombinować, coś niechcący wciśniecie albo zrobicie kickdown, to samochód zapamiętuje to sobie jako to, że już chcecie jechać w tym normalu i nie powraca do trybu A, czyli do trybu, w którym preferowany jest silnik elektryczny. Dolone. Po włosku oczywiście. Wszystko rozwiązane po włosku. Niemniej sam silniczek elektryczny, ten 122-konny, który ma 250 Nm, jest naprawdę żwawy. I to jest bardzo fajne, ponieważ pchewy często miały tak, że te silniczki elektryczne miały po kilkadziesiąt koni, rzadko powyżej 100, no i były markotne, tak to powiedzmy. Nie były zbyt dynamiczne, przyspieszenia do setki to były liczone w nastu, a nieraz nawet w kilkudziesięciu sekundach. Tutaj czuć, że jak dodajecie gazu, to samochód po prostu przyspiesza i to żwawo, nie tylko do 50 na godzinę, ale również przy wyższych prędkościach i to się dla mnie bardzo podoba. Jeszcze jedna ciekawostka związana z trybami jazdy. Otóż tutaj mamy zawieszenie adaptacyjne. No i chcielibyśmy teraz to zawieszenie adaptacyjne sobie utwardzić, żeby było troszkę twardsze. Ale nie zrobimy tego niestety w trybie A. Musimy przejść w tryb N. Niestety w trybie N też tego nie zrobimy. No to wchodzimy w tryb Dynamic. Utwardziło się samo, bo się zaświeciło na czerwono ten amortyzator tutaj. I dopiero teraz możemy je w tym trybie sportowym zrobić soft. Czyli jest przycisk do sterowania tym zawieszeniem, ale niestety działa tylko w trybie Dynamic i polega na tym, że jak wtedy strykniecie to w trybie Dynamic, to ono się robi miękkie. Według Alfy Romeo ta bateria 15,5 kWh powinna Wam wystarczyć na przejechanie do 82 km według WLTP. W praktyce będzie to jakieś 60-65 km, co i tak jest niezłym wynikiem i pozwala na codzienną jazdę po mieście bez najmniejszego problemu. I tak jak mówię, dynamika na tej elektryce jest bardzo dobra. Bardzo. Nie bójmy się użyć tego słowa, więc nie będziecie zawali drogami, nie będziecie musieli muskać tego pedału gazu i myślę, że dojdziecie do takiej wprawy, że ten silnik spalinowy po prostu nie będzie Wam się włączał. Ja teraz, jak sobie proszę, jadę tak i rzeczywiście do kickdownu nie włączy się spalinówka. Jak potrzebujecie więcej mocy, to kickdown i wtedy macie pełną moc z silnika spalinowego i z silnika elektrycznego. A teraz, tak jedziemy, to ten samochód jest po prostu samochodem elektrycznym. I powiecie, że
Wadą jest to, że ten elektryk jest z tyłu i nie ma tutaj takiego prawdziwego napędu na 4 koła. Ale jest też pewna zaleta tego rozwiązania. Mianowicie taka, że ten silnik elektryczny z tyłu, jak napędza teraz auto, nie potrzebuje skrzyni biegów. W wielu pluginach BMW, Mercedesa, Audi czy innych marek, które mają klasyczne automaty i jednocześnie silnik elektryczny połączony ze spalinowym tak, że pomiędzy kołami jest napęd rozdzielany wałem, ta skrzynia obsługuje również silnik elektryczny. I jedziecie i czujecie na elektryku, że nadal zmieniają się biegi. A tutaj nie ma takiego uczucia, ponieważ skrzynia biegów jest tylko przy silniku spalinowym i dopiero jak on chodzi, to auto zmienia biegi, natomiast elektryk działa sobie niezależnie i nie ma przełożeń. No dobrze, to teraz czas zobaczyć przyspieszenie od 0 do 100 w dwóch konfiguracjach. W pierwszej konfiguracji takiej czysto elektrycznej, czyli pojedziemy sobie tylko na elektryku do kickdownu i zobaczymy, jakie to będzie przyspieszenie do setki. Jeżeli to będą okolice 10-12 sekund, to będzie to naprawdę bardzo dobry wynik. Otwarcie należy to powiedzieć. A potem sobie sprawdzimy, czy 6,5 sekundy damy radę zrobić w trybie Dynamic, bo takie przyspieszenie deklaruje producent w papierach. No to 3, 2, 1, start. Oj, długo. Zrobiliśmy to w 14,78, czyli prawie 15 sekund. Subiektywne wrażenia są trochę lepsze, przynajmniej do tych 70-80. Myślałem, że się zmieścimy w 12 sekundach. Dla przykładu NX450H+, tylko na elektryku, robi setkę w 10 sekund. No, ale 15 to i tak nie jest zły rezultat. Do miasta w zupełności Wam powinien wystarczyć. To teraz jeszcze zobaczmy, jak to będzie, jak sobie tu wejdziemy w D. Przytrzymamy kontrolę trakcji. ESC off. Dobrze. O Jezus Maria, chciałem procedurę startu zrobić, ale tu kurna, jakby przód samochodu chciał się od tyłu oddzielić. Może tylny elektryk ma teraz włączony wsteczny, a przedni ma włączony do przodu. Dobra, jeszcze raz. O, zamienił kołami normalnie! Dzik! No i tu jesteśmy w parametrach producenta. Mimo że mamy dopasioną wersję na maksa, bo ma i szklany dach, i silnego, i jego cały sprzęt, a tego sprzętu coraz więcej, bo to gadżeciarz, i wszystkie inne dodatki, to 6,6. Naprawdę dobrze. Silny wariat przed chwilą wydedukował, że to jest tylnonapędowy samochód, jak jedzie tylko na elektryce. A to oznacza, że na przykład zimą albo na piasku moglibyście pozarzucać dupką. No więc niestety, ponieważ jak jedziecie w elektryku, to ta kontrola trakcji jest niewyłączalna. Żeby ją wyłączyć, to musicie najpierw wejść w tryb Dynamic i dopiero przytrzymać pokrętło i dopiero wtedy wyłącza się kontrola trakcji. Nie można tego zrobić ani w trybie normal, ani w trybie A, czyli tym najbardziej ekonomicznym i najbardziej elektrycznym. No dobra, zostało nam baterii na 14 km w tym momencie. To wystarczy, żebyśmy sobie przejechali autostradą na elektryku i zobaczyli, do jakiej prędkości będziemy w stanie się rozpędzić tylko na nim. Czy na przykład właśnie dojazd do Warszawy 140 na godzinę będzie możliwy z wykorzystaniem wyłącznie prądu. Bardzo przyjemnie się prowadzi to auto. Jest taka pewność prowadzenia typowa dla Alfy Romeo. Każdej, nieważne czy to było Stelvio, czy Giulia, czy Giulietta, czy wcześniej 159. Te samochody zawsze bardzo dobrze się prowadziły. Chodzi o takie poczucie po prostu bezpieczeństwa, że wchodzicie w zakręt i wiecie, że wejdziecie bardzo ładnie i płynnie. I naprawdę tak jest tutaj w tym wypadku. Ten układ kierowniczy i to zawieszenie powoduje, że macie pełną kontrolę nad samochodem i to definitywnie czuć, choć masa tutaj w tym wypadku wcale nie jest mała i to też czuć, że on się przechyla na przykład na zakręcie mimo niskiego środka ciężkości, bo to ponad 1800 kg, jakieś 270 kg więcej niż wersje spalinowe. Jeszcze jedzie tylko na elektryce, a zobaczcie co robi ta wskazówka włoska. O, już wyłączył tryb Advanced Efficiency. Teraz w ogóle wyłączył wszystko.
Nie jadę w żadnym trybie. O, pojawiło się A znowu. Dobra, drugie podejście. Przy około 125 włączył elektryka. Ale to, co tutaj się dzieje, to jakieś wariactwo. Zobaczcie. Ja trzymam cały czas identycznie nogę na pedale gazu. A on się nie może zdecydować, czy on wykorzystuje 60, 70, czy może 80, przy 134 tym razem. Więc taka realna prędkość, z jaką możecie jechać po tej autostradzie, czy tam drodze szybkiego ruchu na baterii, no to będzie jakieś 120-130 na godzinę. Podejrzewam, że w dużej mierze zależy to też od tego, jak jedziecie. Teraz na przykład jechałem stabilnie 135. Tryb Advanced Efficiency chwilowo niedostępny. I już kółkiem teraz już nic nie mogę zrobić. To jest, kurwa, ten samochód żyje własnym życiem. Teraz nic już nie mogę włączyć, choć jeszcze mam zasięg na elektryce na 3 km. A samochód już jedzie w trybie spalinowym, co czuć. No a ciekawe, jak się zatrzymamy, nikt nie jedzie teraz za nami, oprócz naszego wozu reporterskiego. Wyłączymy go, a dźwignia nie na park, tak? Otworzymy, zamkniemy, odpalimy. OK. Jest. I teraz się włączył, proszę bardzo, bo jeszcze mam na 3 km zasięgu, więc jeszcze włączył tryb elektryczny. I jeszcze żwawo jedzie, do 100 przyspiesza. Na elektryce, choć ma 0 km zasięgu na elektryce. Podejrzewam, że tutaj on pokazuje po prostu losową cyfrę, ewentualnie liczbę, taką jaką akurat sobie zażyczy, wiecie. 0, zaraz będzie 3, potem będzie 8, a potem, no dobra, jest 0, wszedł teraz w tryb normal, uznaje, że właśnie skończyła mu się bateria i zobaczymy, jakie będzie spalanie. O, 120, proszę bardzo, zresetowany komputer pokładowy. I zobaczymy, jakie będziemy mieli zużycie paliwa. Bez baterii, tylko w trybie hybrydowym. Natomiast to, co jest fajne, to że ona w tym trybie hybrydowym naprawdę fajnie działa. To znaczy bardzo płynnie przechodzi z pracy na elektryce w pracę z spalinówką. Bardzo fajnie, przyjemnie i płynnie zmienia biegi skrzynka. Nie ma tutaj takich momentów zawahania, jak na przykład były w Mazdzie CX-60. Nie ma szarpnięć, nie ma jakiejś nieprzewidywalności. W tym wypadku akurat to jest przewidywalne życie z tą hybrydą tutaj. Jest akurat pod tym względem naprawdę nieźle dopracowana. I co więcej, nawet przy mocniejszych przyspieszeniach wcale nie słyszycie, że ten silniczek ma 1,3 litra. Zarówno jak robiliśmy 0-100, zarówno jak przyspieszam na autostradzie czy na drodze ekspresowej, to bardziej mam wrażenie, że to jest czterocylindrowa porządna dwulitrówka, a nie motorek, który ma zaledwie 1,3 litra pojemności. Ładnie brzmi i w ogóle tutaj w tym wypadku mi nie przeszkadza, że to jest downsizing aż tak dalece posunięty. No dobrze, przejechaliśmy 5 km z taką samą prędkością, gdzieś tam 115-120 i spalanie to prawie 8 litrów, 7,8 dokładnie. I tak będzie w rzeczywistości, natomiast jak będziecie jechali 140-160 w takim zakresie, no to musicie liczyć się już z dyszką. Jak na kompaktowego SUV-a, no to troszkę to jest. Myślę, że benzynowa, taka klasyczna wersja, która jest lżejsza o te 280 kg, zużywała będzie mniej paliwa. No więc jaka jest Alfa Romeo Tonale? Czy w związku z tym, że przez 6 lat ją dopracowywano, jest najlepszą, najdoskonalszą, najbardziej dopracowaną, najsolidniejszą Alfą w historii? No nie jest, niestety. Braki w wykonaniu. Ciasno tutaj z przodu. Bardzo ciasny, bardzo mały, bardzo niepraktyczny bagażnik. Nieprzewidywalne działanie tego całego układu elektrycznego. Raz w elektryce, za chwilę jako hybryda, potem 3 km zasięgu, potem 0 km zasięgu. I cały czas coś tutaj się dzieje. Natomiast przewidywalne bardzo prowadzenie. Prowadzi się jak Alfa Romeo, pod tym względem ma rzeczywiście DNA Alfy. I układ kierowniczy, i zawieszenie zasługują na duże uznanie w tym samochodzie. Może się podobać. Akurat nie mnie, bo brakuje jej gdzieś tam jakiejś proporcji, jest zbyt wygładzona, mało tutaj jest według mnie takiej prawdziwej Alfy, ale ja też bardzo lubię sedany, głównie Alfy. Na przykład Stelvio też już nie bardzo mi się podoba, więc
Na dwoje babka wróżyła, jednym się podoba, drugim nie. No to jest tak, że jeden lubi tort bezowy, drugi jak mu nogi śmierdzą i dokładnie tak jest w tym wypadku, jednym będzie się podobała, innym nie. Jako całość mam mieszane uczucia, jeżeli mam być szczery, bo bardzo lubię Alfę Romeo, ale tutaj przede wszystkim wkurza mnie ta jakość wykonania, która w Giulii i w Stelvio jest naprawdę świetna. Owszem, można tam pogrymasić nad jakimiś detalami, ale to są detale, a tutaj na każdym kroku widzicie niedoróbki i oszczędności i to mnie w cholerę wkurza. Szczególnie, że mówimy o aucie, które w wersji Veloce, jaką my mamy, kosztuje wyjściowo 256 tysięcy złotych, a jak dorzucicie sobie skórę z wentylacją, dach szklany, fajny lakier, większe felgi, to w tym wypadku zamykacie się kwotą ponad 300 tysięcy złotych. No za 300 tysięcy złotych to na Boga naprawdę oczekiwałbym czegoś lepszego i innego. O, zobaczcie, jak dobrze zmontowana konsola środkowa swoją drogą. Nawet to jest taką zwykłą, hamowatą ceratą, co też mnie irytuje za te pieniądze przede wszystkim. Więc myślę, że jeżeli już się uprzecie na tonale, to lepiej będzie kupić je nie w wersji plug-in, tylko w wersji przednionapędowej z jakąś benzyną, która będzie miała 130 albo 160 koni mechanicznych, będzie lżejsza i w zupełności wystarczy Wam do codziennej jazdy. Tylko pamiętajcie, że najlepiej, żebyście byli postury Frogo Bagginsa, a nie Łukasza Bąka. No to jedziemy z pomiarem 0-100, szybciutko, raz, dwa, przy rozładowanej całkowicie baterii. Pomielił przednimi kołami teraz. Cyk. Proszę bardzo. Żadnych różnic. Prawie. 6,8 rakiem. 0,2 sekundy różnicy. Więc to oznacza, że nadal w tej baterii zostaje na tyle energii, żebyście mogli sobie poszaleć. A to dobrze.